Siemanko, pozdrawiam z Salt Lake City. Jesteśmy w Utah, w sumie znowu, bo już byliśmy na początku tej podróży, ale w sumie wtedy dużo tutaj nie wiedzieliśmy. Teraz troszkę pozwiedzamy. Salt Lake City, z czego jest znane? Przede wszystkim to, że były tu Igrzyska Olimpijskie w 2002 roku, zimowe Igrzyska Olimpijskie. Sama nazwa Salt Lake City podchodzi od wielkiego jeziora, które tutaj jest na maksa zasolone. Także jak ktoś się położy, to się po prostu będzie unosił. Jest kilkukrotnie bardziej zasolone niż morze czy ocean. W mieście planujemy być w sumie tylko chwilę. Musimy zrobić tutaj lekkie zakupy i lecimy dalej. Pojedziemy do Zion National Park, dokładnie, który jest tutaj najlepszym i najładniejszym parkiem narodowym, jak sądzą ludzie, właśnie w Utah. I oczywiście bardzo chętnie go Wam pokażę. Co ciekawego, tylko 30 minut stąd znajdziecie wiele miejsc, gdzie można sobie pojeździć na nartach, na desce. Jest wiele tych kurortów narciarskich właśnie. Dodatkowo klimat tego miasta. W zimie potrafi spaść metr śniegu, a w lato nawet 35 stopni. Dzisiaj ogólnie jest bardzo ciepło. Już połowa października, pogoda znakomita. Nazwa tego miasta też wiele razy mi się gdzieś przewijała. Salt Lake City. Wiele razy słyszałem, naprawdę. No i w sumie fajnie, że tutaj jesteśmy. Możemy zobaczyć, o co chodzi. W ogóle to miasto założyli Mormoni. To jest też taka ciekawostka. Nie wiem, w którą stronę muszę iść, ale dobra, pójdę tu. Pochodzę troszkę i pooglądam po prostu, jak wygląda miasto. Fajnie, jak potężnie nawigacji. Mam mapkę, wszystkie po kolei atrakcje, które można zwiedzać, albo ważne miejsca. No i przyszedłem sobie na Main Street i zobaczymy, czy tu coś jest do pokazania w ogóle. Miasto, tak jak przez nie jechaliśmy, to naprawdę jest ładne. Trzeba to przyznać. No ale wiadomo, do Utah nie przyjeżdża się dla miasta, tylko dla tych parków narodowych, które tutaj są. Ogólnie jest takich 5 znanych tutaj, no ale my odwiedzimy ten jeden, bo kolejne dni chcemy poświęcić na Arizonę. Tam mamy piękne miejsca do zobaczenia, których nie możemy odpuścić na pewno w tej podróży, bo nie wiadomo, kiedy będziemy w Stanach znowu. Chociaż tak się mówi, że nie wiadomo kiedy będziemy, a pewnie będziemy szybciej, niż sobie wyobrażamy. Nie wierzę, że jak się tak jedzie, to jest wygodnie. Nie może być. O, tam muszę iść. Ciężko się chodzi po mieście, jak się jest na głodówce. Ja wszędzie dookoła jakieś restauracje, kawiarnie i same pyszności. I żebyście nie myśleli, że robię to jakoś, bo chcę schudnąć albo coś. Robię to po prostu ze względów zdrowotnych. Trochę po tym poczytałem. W ogóle już od jakiegoś czasu jestem na poście przerywanym, czyli przez 8 godzin przez okienko mogę jeść, 16 godzin nie wiem. Dlatego teraz mi jest dużo łatwiej. Już minęło ponad 50 godzin i luz, spokojnie się czuję. I właśnie 72 godzinki sobie chcę zrobić. Później ten pierwszy dzień trzeba jakieś buliony, jakieś warzywa gotowane powoli, żeby wszystko zaczęło działać. Drugi dzień też już jakieś lekkie białka. No i trzeci już normalnie mogę jeść. I myślę, że raz w miesiącu takie coś sobie będę robił. O, właśnie widzę, że idę historyczną Red Light District. Była tu kiedyś lista czerwonych latarni. Okej. No siemanko. Dzisiaj niedziela. Niedziela, ale dzisiaj będzie aktywna niedziela bardzo, bo planujemy odwiedzić może 2 kaniony, jak się uda. A myślę, że się uda, bo są niedaleko siebie. Dzisiaj spaliśmy na parkingu na Walmarcie. Na szczęście nas nikt stąd nie wywalił. Normalnie się spało.
Już prawie 70 godzin mojej gotówki, mojej głodówki i właśnie idziemy do Walmartu kupić jakieś warzywka, żeby zrobić jakiś krem. Oczywiście mój pyszny krem na ciepło przygotuję sobie Blend & Go. Blend & Go nie używa się tylko do robienia shake'ów. Oczywiście najlepsze jest do robienia shake'ów, bo mieli lód, mieli wszystkie owoce i mieli orzechy. Jest idealne do tego. Ale na takie jesienne wieczory lub dni możecie sobie przygotować ciepły krem z warzyw, zblendować go tam elegancko. Do tego możecie dorzucić pierś z kurczaka, fajnie to doprawić i naprawdę może wyjść z tego coś pysznego. Także ja dzisiaj Wam pokażę, jak to zrobić. Teraz biorę sobie marchewki, do tego broku. Co by do tego jeszcze dorzucić? Jak myślisz, co jeszcze będzie smakowało? Wiesz co, kalafior możemy wziąć jakiegoś ziemniaczka. Tak. Kalafior to bardzo dobry pomysł. Tutaj. Okej. Mamy kalafior i bierzemy to i przygotujemy pyszny krem. Warzywka na mój krem się już gotują, kurczak gotowy, a wszystko zmielę w blenderze Blend & Go 3. Z najważniejszych informacji o Blend & Go 3. Przede wszystkim bardzo lekki, mam go w każdej podróży, 25 użyć na jednym ładowaniu. Można ładować go nawet w samochodzie, ponieważ na USB-C jest ładowanie. Bardzo łatwo się go myje. Rozkręcacie górę, a także dół i wtedy ostrze nie działa. Nie musicie się martwić, że może się coś stać. Możecie uciąć palca albo coś, bo nie, wtedy automatycznie się wyłącza. Dodatkowo na hasło Wojownik20 dostaniecie zniżkę na ten blender plus 4 blendy paki. Kupcie, bo naprawdę bardzo warto, a ja robię dalej mój krem z warzyw i z kurczaka. No i tak, dodajemy teraz mój bulionik, bo dodałem jeszcze kostkę rosową do tego oczywiście, warzywka. Wszystko dodam do blendera, żeby to dobrze zmiksować i po tym jak zmiksuję to, przeleję oczywiście do miski, dodam kurczaka i będzie pyszna zupka na jesienny wieczór gotowa. Dzięki Blend & Go 3. Mój wywar z warzyw już zblendowany. Wszystko widzicie ładnie się zblendowało. Dodaję teraz do tego kurczaka. I gotowa zupka. Także moi drodzy, serdecznie jeszcze raz polecam Wam Blend & Go 3 na hasło Wojownik20 macie zniżkę 20%. Polecam skorzystać z linku na dole. Zupka zjedzona, że zaczynam się coraz bardziej czuć inaczej. Chociaż powiem Wam, że nie miałem w ogóle problemów z tym, żeby wytrzymać te 3 dni. Jestem zaskoczony dlaczego. Bo myślałem, że będę miał większe, bo to pierwszy raz w życiu. Jesteśmy na Kolop Canyon właśnie. Zaczynamy zwiedzanie go. Tu już jesteśmy tutaj w Zion National Park. Tu będziemy mieli różne właśnie kaniony, różne piękne miejsca do zobaczenia i do pokazania Wam. Tutaj z tego miejsca widzę, że zaczynają się trekkingi, bo dużo ludzi zaparkowało i rusza w trasę. My akurat wybraliśmy inny dzisiaj. Tutaj akurat ten park to raczej przejedziemy sobie, żeby podziwiać troszkę te widoki piękne to są. A z drugiej strony pójdziemy na trekking. Pogoda dzisiaj jest po prostu idealna do tego, bo jest ładne słoneczko, jest tak około 20 stopni, także będzie się idealnie chodziło po górach. Szczerze Wam powiem, że telefon to nie oddaje tego, co tutaj teraz widzimy. Wiecie co stwierdziłem? Że naprawdę no, Utah i Arizona to są dla mnie 2 najładniejsze stany. Właśnie ze względu na te kaniony tutaj, te piękne góry. Mega mi się to podoba. Jeszcze dodatkowo ten Grand Canyon, no to wiadomo, kanion Antylopy. Jutro będziemy na takim wave. Zobaczymy, czy to się to uda. Bo tam trzeba brać udział w losowaniu, bo tam tylko kilkanaście osób dziennie może wejść na ten kanion. Znaczy na tą falę. Coś niesamowitego, ale to trzymajcie kciuki. No i tutaj ludzie sobie fajne trekkingi robią. Ciekawe jakie zwierzęta można tu spotkać. Na pewno grzechotniki są, to wiem na 100%. No i przyjechaliśmy tutaj na punkcik widokowy. Kolop Canyon.
No możecie zobaczyć, że tutaj najwyższy szczyt ma 2455, nie, ten jest wyższy, sorry, 2659. Dobra, przyjechaliśmy do miejsca, ale świeci słońce. Przyjechaliśmy do miejsca, gdzie tutaj w tej szkole losują właśnie wejście dla kilkunastu osób na The Wave, na falach. Teraz idę zapytać, czy mamy w ogóle czego tu szukać rano. Czy to w ogóle jeszcze tutaj się dzieje. Jesteśmy w miejscowości Kanap. Kanap? Tak, i tutaj jest takie Little Hollywood Museum. Są różne takie miejsca i różne rekwizyty z tego, co były używane w starych filmach, starych westernach. Bo tutaj w tym miejscu też kręcili filmy, stare westerny. Także fajnie to będzie zobaczyć, idziemy. I zresztą musimy tutaj tak zostać na noc, ze względu na to, że tutaj jest to losowanie. Tam, gdzie byłem w tym miejscu, co mówiłem wcześniej, okazało się, że tego już tam nie ma. Jest to gdzieś tutaj, w tej okolicy. Nikt nie wie dokładnie gdzie, dopiero będziemy jeszcze wypytywać. No, ale mam nadzieję, że nam się uda. A jak nie, to zawsze mamy jakąś alternatywę na to, bo jest tu dużo pięknych miejsc do zobaczenia w całym tym, w ogóle w całym Utah i w całej Arizonie. Tutaj to jest przepięknie. No, na pewno podpisuję się rękami i nogami pod tym, że to są moje dwa ulubione stany w Stanach Zjednoczonych. No i patrzcie, wchodzimy od razu. Clint Eastwood, wielka sława. Tutaj kolejny American Legend. No ciekawe, no wiadomo, na początku się wchodzi przez sklep, no bo wiadomo, że zawsze można coś kupić. Ludzie pisali, że to było bardzo wszystko rozwalone, wiecie, darmowy wstęp jest, to nie dbają o to. Stary salon. Salon, a w środku więzienia, jail. No powiem tak, dobrze, że to jest darmowe. No dobrze, że to darmowe, bo dupy nie orywa, jeszcze przy wszystkim tym, co my widzieliśmy już tutaj. A to po prostu jest zbiór gratów. Gratów totalnie. Ktoś to pewnie gdzieś oddawał na rozwalenie jakoś i ktoś powiedział, a dobra, to wezmę. I zrobił sobie z tego atrakcję. Little Hollywood. One Little Indian. No to było z filmu, tylko One Little Indian. Nie wiem, jak to z was oglądał, no ja nie akurat. Walt Disney? O tak, no Walt Disney Production. No to znany. Ale ja tego nie znam. To nie byle jakie miejsce. Ja jestem Disney Specialist. No ale to ja pewnie film z 62 albo z któregoś. To już babci musiała zapytać, czy zna może. Black Bart. O! Hollywood, no, 48 rok. No to się nie dziwię, że nie zna żadnego z tego filmu. Nie, no, nie, myślę, że nie warto tu przychodzić w ogóle. Bank. No nic, idziemy dalej. To wszystko wyjaśnia, dlaczego tutaj wejście jest w formie wolnego datku. Bo to nawet nie jest warte dolara. Patrzcie, jakie ciekawe. Cyk. 2 koła użyte. Pomysłowe. Pobudka 7 rano i na 8 przyjechaliśmy na loterię. Właśnie otworzyli drzwi. No i niestety, nie to, że się nie udało, bo się udało, bo ludzi nie było. Były 3 osoby oprócz nas, ale sprawa wygląda tak, że trzeba 2 dni wcześniej na internecie złożyć o zezwolenie, prośbę i po 2 dniach dopiero można przyjechać tutaj na to losowanie. No, zmienili zasady, nie było tego nigdzie napisane, przynajmniej my nigdzie tego nie znaleźliśmy. Tomek, którego pytałem, też o tym nie wiedział. W ogóle Tomkowi muszę powiedzieć, że miejsce zmienili, bo on myślał o innym miejscu, o starym, a tu jest teraz też nowe miejsce. No trudno. Nic, jedziemy na kolejne piękne miejsce, które mieliśmy dzisiaj zobaczyć. Tylko wam jeszcze chcę pokazać, jak to się nazywa, jakby ktoś z was próbował zrobić. Pamiętajcie,
Naprzeciwko jest 7-Eleven, Wendy's i stacja Exxon. A to się nazywa Archaeology and Geology Exhibition. Tak to wygląda. Byłem w środku głowy dinozaurów. I dobra, jedziemy, bo do kolejnego miejsca mamy 3 godziny. No i 30 km zostało nam taką trasą do miejsca, do którego jedziemy. Trzymajcie kciuki. Godzinę później. Jedziemy sobie 10 na godzinę, ale jedziemy, to najważniejsze. Ja tak naprawdę liczyłem, że będzie można wynająć jakieś bagi albo coś, albo samochód, chociaż niestety nic nie było. Także jedziemy kamperem. I liczymy na cud, że dojedziemy. No i koniec naszej trasy. Dalej już nie pojedziemy. Jest taka dziura tutaj, że no nie ma żadnych szans. Dlatego trzeba tutaj terenówkę. No. O, udało im się. It was just your front bumper, just like the front piece. You're good. You're good. Udało się. You did it. Woohoo! A damy radę chyba. Nie, Piotrek, nie damy rady, to jest taka wyrwa, nie. Rozwalili zderzak. No i patrzcie, gdzie trafiliśmy. Ale te skały tu wyglądają. Czekajcie, pokażę wam kawałek dalej, bo tam było więcej takich grzybków jak ten. Tutaj ktoś sobie dobudował i ma domek. No dzisiaj mamy troszkę pecha. Nie za bardzo nam wychodzi nasz cały plan, który mieliśmy. Ale to nic. Robimy dalej. Jedno nie wychodzi, robimy drugie. Nie ma się co poddawać. Nie no, to jest mocne. Ten to wygląda naprawdę, jakby go ktoś położył po prostu na tym podparciu. Ale się to trzyma. Znakomite. Zresztą no, ten tak samo wygląda, jakby był położony po prostu. Ogólnie przez ostatni czas bardzo lubię góry. Wiadomo, to nie są takie góry, jak się w Himalaje jedzie, ale te kolory tutaj tych skał piękne. No a tam się zaczyna kolejny kanion. Zaraz do niego dojedziemy. Dobra, teraz zobaczymy tutaj do środka, do domu. To jest też ciekawa sprawa. Zastanawiam się, czy tu ludzie mieszkali, czy po prostu... No chyba mieszkali, no tak zrobiony. Kto to wie? Znaczy na pewno mieszkali, no. Tu też taki wielki łaz. Ciekawie zrobiony. Ala obiad! Tutaj kolejne coś było zrobione. Bardzo mnie zastanawia, czy tu ludzie mieszkali naprawdę. No, tutaj spokojnie mogło być łóżko. Tutaj szafeczka. No, w Afryce nomadzi normalnie tak mieszkają i żyją. Za niedługo wracam do Afryki. Strasznie się nie mogę doczekać. No, dokładnie jeszcze w tym miesiącu. W ostatnim tygodniu będę w Angolii. Zambia. W Zambii w ogóle mam misję do zrobienia. Jadę tam pomagać. Chcę przekazać jakieś pieniądze na pomoc tam dla dzieci, dla sierot.
Odwiedzę jakieś 2 miejsca, gdzie są właśnie polskie siostry i w jednym polski ksiądz, już od 40 lat chyba. Także mam fajną misję i będę ją realizował zawsze pod koniec roku, co roku pod koniec roku. Chcę gdzieś jechać, chcę pomagać gdzieś, coś dobrego zrobić. No i w tym roku, tak jak w tamtym też była Afryka w sumie. I w tym będzie znowu. Kolejna miejscówka, którą dzisiaj odwiedzamy, Marble Canyon, Arizona. Znaleźliśmy miejsce, gdzie można sobie stanąć. Nie wiem, ktoś powie, że jest jakiś ładniejszy stan niż ten. O, ale płyną na kajaczkach rzeką Colorado. Ty, a przypadkiem tak nie płynął ten? Sunday właśnie. Pozdrawiam serdecznie Mikołaja. Fajna zajawa. On sobie taką właśnie rzeką Colorado tutaj płynął. Taką płynął sama. Tu widać, że taka zorganizowana wycieczka sobie płynie. Punkcik widokowy. I tam widać, jak idzie kanion. Pęknięcie. Kurczę, idzie taka ulewa, że szegamy. Idziemy właśnie na kanion, na łódkę. Mamy nadzieję, że nas jeszcze to nie złapie. Przyjechaliśmy jeszcze tutaj na kemping sobie wodę uzupełnić, bo nam się skończyła. I ruszamy dalej. Już niedaleko, kawałeczek i wsiadamy na łódkę. Patrzcie to. Tam to już z tyłu, to już gór nie widać, tak leje z tego nieba. Ojeju. Zastanawiam się, nie wracać do kampera. Dobra, pójdziemy na początku zapytać, bo to zaraz tak walnie, że no, nie chciałem wtedy być na łódce. Na pewno... Nie wiem. A, samolot leciał. Co to tak jedzie głośno? O, to może tutaj też są te takie loty pokazowe, tylko no w taką pogodę to ja bym chyba nie No chciała. nie, jak on w takie chmury wleci, to dziękuję. Ja tak leciałem w Nepalu. Bardzo fajnie, że mi to załatwili wtedy, wiadomo, nie narzekam. Ale samoloty nie latają co dzień, dobra to helikopterem. I to był najgorszy lot w moim życiu, szczerze powiedziawszy. No, Musiało być grubo, bo Piotrek takich rzeczy normalnie nie... było grubo, no. No to dobra, czasami mówisz jak podkręcić, ale tu akurat wiem, że nie podkręcam. tak lało i w ogóle deszcz, chmury. Jak widziałem, że pilot przed moją szybę patrzy, gdzie są góry, to mówię, oho, niewesoło. No, to był zdecydowanie najmocniejszy lot chyba, jaki miałem. No, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że się bałem, ale czułem, że ja lecę z dobrą osobą, że wie, co robi. Bo jakby nie, ale chodź zobaczymy na punkt widokowy. Bo jakby tak nie było, to bym się bardzo bał. Ale ufałem pilotowi, to najważniejsze. No, patrzcie, są łódki tam zaparkowane. Pogoda mi elegancka, ale to coś, pójdziemy sobie do kampera. Oglądamy może jakiś film, poczekamy, aż przestanie padać. Bo w taką to nawet co to za przyjemność. No i zaczęło lać. No i trzecia rzecz, która nam dzisiaj nie wyjdzie, ze względu na to, że kolejny o 2:00 płynie, czyli zaraz. Później 3:45, ale ze względu na pogodę prawdopodobnie tego nie będzie. Także uciekamy stąd chyba. Zobaczymy. Zaraz zdecydujemy w sumie.
No i tak to dzisiaj wygląda. Co chwilę coś się nie udaje, niestety. No i wjeżdżamy znowu do Utah. Utah. No wiecie. No, jedziemy teraz na jeden punkcik, a później tam, gdzie jest znany punkt z tego, gdzie biegł Forrest Gump. No i dojeżdżamy do punktu, możecie zobaczyć, Forrest Gump Hill. Tutaj właśnie biegł Forrest Gump. Fajnie zaznaczone, żeby uważać, że tu ludzi dużo jest, żeby zwolnić. Trzeba gdzieś zaparkować i biegniemy. Patrzcie, ile tutaj ludzi. Ciężko zdjęcie zrobić. Trzeba zjechać niżej, bo nie ma szans. Nie no, żeby zdjęcie jakiekolwiek wyszło i że mógł się przebiec tutaj jak Forrest Gump, trzeba by przejść wszystkich ludzi i iść na sam dół. Bo inaczej to nie ma szans. No ale tak to... Run, Piotrek, run! Ale tak to jest z popularnymi miejscami, także nie ma się co dziwić. Takie jak my, którzy chcieli zobaczyć miejsce, gdzie biegł Forrest Gump. 2 months, 14 days and 16 hours. Quiet, he's gonna say something. I'm pretty tired. Think I'll go home now. Powiem wam tak, czasem trafimy naprawdę przypadkowo na takich fajnych ludzi. Teraz ta ekipa, którą spotkaliśmy, wymyśliła tak zajebistą sprawę. Ja w ogóle nie pamiętałem, że ten Forrest Gump... Znaczy ja wiedziałem, że biegli za nim ludzie, ale nie wiedziałem, że był w pelerynie i tak dalej. Czekajcie! Zaraz coś powie! Jestem zmęczony, chyba pójdę do domu. Wszystko było idealnie zrobione, także was pozdrawiamy. Miło było poznać, udanej podróży dalszej. I wyślijcie naszą fotkę. Tak, i wyślijcie nam zdjęcie, które sobie razem zrobiliśmy. Na Instagramie. Patrzcie, co tam się wyprawia. Normalnie jak jakieś lasery jakby były. Z dyskoteki. My jedziemy do Monument Valley właśnie. Takie piękne krajobrazy tu mamy. Wow. Wow, po prostu wow. Ale nam się niesamowity dzień trafił. No po prostu lepiej się chyba nie dało. Magia, po prostu magia. Monument Valley. To jest aż... No, nie wiem jak to określić w ogóle. Ale podsumowanie tego dnia. No i tak, trafiliśmy na najpiękniejszy zachód słońca, jaki mogliśmy sobie tylko wyobrazić w tym miejscu. Mega było warto tutaj przyjechać. Totalnie. Ten must see, jak ktoś będzie w Stanach i w Arizonie, to Tak. obowiązkowo tutaj. A jak będziecie wybierać miejsce, które zobaczyć w Stanach, to wybierajcie Arizonę. Słońce już zaszło, ale i tak mega pięknie. Tutaj widzę w ogóle, że wycieczki są organizowane. Nic, my idziemy sobie wziąć kawkę i ruszamy w trasę dalej. Mamy jeszcze 3 godziny drogi. Jedziemy na siłownię jeszcze dzisiaj poćwiczyć po 3 godzinach. No i później do miejscowości Williams, ale to już prawdopodobnie będzie w kolejnym odcinku, chociaż może troszkę wieczorem jeszcze pokażemy. Zobaczymy, o której dojedziemy.